changed into someone you'd love. Am I a woman now? You're a woman now, child. Can be sniffed out as a lover now. She'll be anything that you want. Cost is no object when the real price she pays is as a Jest poniedziałek, 15. Idę do parku się opalać. Piękny dzień. But what if I don't want to be your skin? But do I gain from your loss? I got a new pen. People rave about these pens. Really? Yes. Okay, I think this is Eric I've Pes. literally seen a tweet talking about how these Muji smooth gel pens are the best pens. Okay, that's for sure Erica's. I'm gonna keep it. It's a SPF. I finished the podcast about women's fitness, and they said like when men when they're doing ice bath, they shiver, and women don't shiver. They said that? Yeah, when it's too cold for them, they don't shiver, and it's not good because we should shiver. So like even when I went to the 58 degrees, like it was still too cold for me because I didn't shiver, and I was there for like 4 minutes. Dzień dobry. Parę update'ów. Chcę opowiedzieć trochę o mojej porannej rutynie. Aktualnie jest prawie 8. Wstałam o 7:30, ale poszłam spać bardzo późno, bo edytowałam jakieś rzeczy. Staram się rano nie siadać przed komputerem, czy nie wchodzić w ten taki tryb, że muszę działać i muszę robić i nie zdążę i tak dalej, tylko nie. Rano mamy czas. Rano mogę robić pranie, bo wiecie, mój taki poranek jakby potrzebuje taką godzinę, żeby zająć się sobą, bo jak nie, to później crashuję w ciągu dnia, jestem przebodźcowana. Staram się też czasami rano w ogóle nie słuchać muzyki, niczego i posiedzieć tak trochę w ciszy i się tak wyciszyć, bo bardzo łatwo mi jest tak z automatu wstać, włączyć muzykę. Okej, to siadam już do pracy, jak już jestem przy tym komputerze. Ale tak opowiem, dzisiaj zrobiłam sobie 2 napoje i pokażę wam, co ostatnio lubię pić. Tutaj mamy wodę i do środka dałam trochę takiego szota. Moja współlokatorka robi szoty imbirowe i powiedziała, że jak chcę, to mogę korzystać. Cytryna, kurkuma, imbir, nie wiem czy coś jeszcze. Odrobinę jakby dolewam do wody i daję też wrzącej wody, ciepłej wody, żeby ona była taka letnia, ciepła. Jest takie fajne, pobudzające i mam wrażenie, że tak budzi mój układ trawienny. A później zrobiłam sobie matchę, znalazłam jakąś matchę w szufladzie. Ogólnie my tutaj w tym domu mamy bardzo dużo rzeczy i produktów, więc mogę z wszystkiego korzystać. Jest to matcha na lodzie i do tego mleko ryżowe. Ma trochę ciemny kolor, więc nie wiem. Nie piłam jeszcze. Wow. Dostałam maila, że ktoś nie dostał cookbooka, a zamówił. I wydaje mi się, że czasami jak się wpisze niepoprawnie e-mail, to po prostu się nie dostanie go. I to są takie rzeczy, jak ja widzę, że ktoś nie dostał mojego cookbooka i mi pisze o tym, to jak ja mogę nie myśleć o tym przez cały czas? Jakby ja muszę to zrobić teraz. Więc chwila. Przepyszne. Trochę za dużo lodu. To mleko ryżowe bardzo dobre. I'm happy. Ostatnio na Instagramie wyświetlił mi się Devolaj i nie wiem jak wy,
Ale devolaj to jest dla mnie tak nostalgiczna rzecz. To jest ogólnie kotlet z kurczaka, powiedzmy, że kotlet z kurczaka, pierś z kurczaka, rozbita na płasko. Do tego jest oryginalnie włożona do środka masło z pietruszką. Jest zawinięty w taką roladę, obtoczony w jajku, bułce tartej i do tego, no i usmażony. A w wersji, której robiła moja mama, to posypywało się go suszonym czosnkiem, jakby papryką, przyprawami i dawało do środka się ser. I mam wrażenie, że czasami moja mama do środka dawała szynkę, co nie ma zbytnio sensu, ale może jestem w totalnym błędzie, więc trzymajmy się sera. Ser i zawijało się i to była jedna z lepszych rzeczy i devolaje były też na różnych weselach, komuniach i tak dalej. I nigdy wcześniej sama nie robiłam devolaja i miałam takie, muszę zrobić devolaja i zrobiłam. Same robienie go przyniosło mi tyle radości, jakby it was so healing i polecam, więc możecie zobaczyć. Also you don't have to eat the burnt onion. Banging. How'd you, your cheese? Yeah. Z kolejnych rzeczy mam aktualnie 2 stoliczki nocne, które tutaj już były w tym pokoju. I po jednej stronie mam suplementy na dzień, a po drugiej stronie mam suplementy na noc. I powiem Wam, że to tyle zmieniło, to jest taki game changer, bo kiedyś bardzo często zapominałam o suplementach, że wiecie, miałam wszystko, ale zapominałam brać, ponieważ nie miałam jakiegoś miejsca czy jakiejś takiej organizacji. I wiem, że dużo osób kupuje sobie na przykład takie pojemniczki, wiecie, na dzień, na noc, żeby nosić, czy żeby sobie układać i nie zapominać, ale jak dla mnie to jest trochę, nie chcę kolejnego plastikowego pojemnika, nie podobają mi się one, uważam, że to jest jakby zbędne, więc jak sobie robię taki podział, że na dzień, na noc, to wiem, że wiecie, jak kładę się do łóżka, to mam jeszcze z sobą wodę najczęściej, żeby, wiecie, jak w nocy się przebudzę i chcę się napić, więc jak kładę się, to tak od razu z automatu po prostu sięgam po te suplementy i też rano jak wstaję, to też po nie sięgam, albo one są tutaj jakby te z rana bliżej, jak się szykuję, więc jest dla mnie łatwiej. I zaczęłam stosować suplementy od Health Labs Care, z którymi nawiązałam współpracę i powiem Wam, co biorę. Numi Day dla wsparcia kondycji skóry, włosów i paznokci. Zawiera kolagen z ryb drożdżowatych, ekstrakt z dzikiej róży, witamina C, witamina E, witamina B6, witamina A, B12, D, żelazo, cynk. Ja zawsze suplementowałam cynk właśnie na moją cerę. Moje paznokcie są tak silne i tak długie i tak szybko rosną, że to jest jakieś niesamowite i ogólnie też moje włosy. Moje koleżanki mi mówią, że dopiero co obcięłam włosy i wiecie, miałam $12 haircut, a już mi tak urosły i mam wrażenie, że muszę iść znowu do fryzjera, więc zawsze jakoś interesowałam się suplementacją w tym temacie. Później Magdemy Day, wysoce przyswajalna forma magnesu i magnes wspiera, jeżeli chodzi o nasz układ nerwowy, następnie regenerację naszych mięśni. Ja dużo trenuję, chodzę, więc mam wrażenie, że moje ciało potrzebuje jakby wsparcia i regenerację i jestem tą osobą, która zawsze ma problem ze skurczami. Na przykład jak byłam mniejsza, to dostawałam w środku nocy skurcze łydki i to wiecie, taki intensywny, że ja płakałam i często właśnie jak na przykład siedzę za długo, to mam skurcze nóg i tak dalej, więc czuję, że są tam jakieś niedobory albo po prostu trzeba się ruszać, więc zaczęłam od razu stosować właśnie magnes. Może oświecę światło, bo jest trochę ciemno. I następnie Probiotic Midday, probiotyk z dodatkiem prebiotyku, właśnie dla różnorodności mikrobiomu jelitowego, aby były lepiej przyswajalne składniki odżywcze, dla pracy naszych jelit, odporności, więc to są jakby takie 3, które stosuję rano i później mam wersję tych wszystkich 3 na noc. Zostawię Wam linki i więcej informacji w opisie. Też jeżeli jesteście zainteresowani jakimikolwiek produktami Health Labs Care, mają też świetną pielęgnację, o której Wam też mogę później opowiedzieć, którą stosuję i dosłownie moja cera tak się zmieniła. Jest zniżka razem z moim kodem zawsze cwali 10. Zostawię Wam więcej informacji na dole. Kolejny update. Skończyłam czytać książkę Sigmund Freud, An Outline of Psychoanalysis. Mówiłam Wam jakiś czas temu, że chciałabym przeczytać Freuda i co myślicie, czy warto, czy nie, ponieważ jest to ojciec, jeżeli chodzi o psychoanalizę i wiadomo, że jeżeli chodzi o terapię, jest to na bazie jego jakichś tam badań, obserwacji. Miałam takie, że nie wiem, czy chcę przeczytać, wiecie, taką podstaw od niego, ale chciałam coś przeczytać, żeby się tak obeznać, żeby po prostu wiedzieć i znalazłam po prostu używaną książkę Outline o psychoanalizie i to było głównie o teoria instynktów, jak się nasze funkcje seksualne
jakby developują, że tak powiem. The development of sexual function, mental qualities, dream interpretation as an illustration, więc jakby było o śnie, o jakby seksualności, później przykład psychoanalitycznej pracy, The Internal World, więc jakby spis treści mnie zainteresował i przeczytałam tą książkę jakby dosyć szybko i wziąłam też na road trip i tak chciałam na tym moim wyjeździe trochę tak wejść w głąb siebie i tak poanalizować, poobserwować siebie, my inner world, jak obserwuję świat i tak dalej. Czytałam tę książkę, później wróciłam, skończyłam i powiem wam tak, że język jest bardzo taki naukowy, że czasami jak czytałam, to nie byłam jakoś wciągnięta. Były parę jakichś takich informacji, które zapamiętam jakby do końca życia, że na przykład jak rodzimy się, że była tam jakaś taka hipoteza, że gdy rodzimy się, to jeszcze nie mamy żadnych seksualnych jakby tych funkcji i że dopiero w okolicach 5 roku życia nam się to jakby wykształca, a on mówi, że jak się rodzimy, jakby już potrafimy czerpać przyjemność i rozwija się to u dziecka, u niemowlęcia w postaci buzi, że buzia jest pierwszą częścią naszego ciała, która potrafi czerpać przyjemność. To jest przez na przykład picie mleka od matki. My już czerpiemy przyjemność z tego, że coś potrafimy ssać, więc to jest coś, co zapamiętam z tej książki. Aha, i później też zaciekawiło mnie o snach, że on tak bardzo uważa, że sny pokazują nam coś nieświadomego, chce wyjść na wierzch i właśnie podczas snu się to dzieje. I to było ciekawe i wiecie, kiedyś byłam zainteresowana i sprawdzałam, co znaczą sny i senniki i później tak miałam, że to nie ma sensu, to jest takie randomowe. A teraz przez niego ostatnio mi się śniły pająki, że zabijałam pająki. Tak bardzo się bałam tych pająków i zaczęłam czytać, co to oznacza. I to jest, że czuję sprawczość w życiu, pokonywanie przeszkód, trudności. No i nie wiem, tak znowu wróciłam do tego, że może te sny coś chcą mi powiedzieć, coś pokazać. Dzisiaj miałam tak dziwny sen. Wyszłam za mąż z jakimś chłopakiem, z którym się spotykałam przez parę dni. Jakby on mi się oświadczył dosłownie w parku, bez pierścionka. Powiedział, że wszystko za szybko się toczy, że jeszcze nie kupił pierścionka, ale czy wyjdę za niego? I powiedziałam, że tak. Więc może też to sprawdzę, ale nie wiem, mega dziwne. Aha, i napisaliście do mnie na Instagramie, jak wrzuciłam wam, że przeczytałam. Hej Sara, jako studentka psychologii chciałam powiedzieć, że super, że sięgasz po takie treści, ale głębszego sensu nabierają dopiero po zapoznaniu się ze współczesnymi teoriami, które czerpią właśnie m.in. z Freuda. A tak to bardzo specyficzna ta psychoanaliza. Myślałam, że trochę bardziej może mnie zainteresować psychoanaliza, psychoterapia od takiej części tych właśnie badań, ale widzę, że nie, że bardziej czerpię z tego jako konsument psychoterapii, że tak powiem. A teraz coś, co się wciągnęłam, to jest Just Kids Patti Smith. Dopiero co zaczęłam czytać. Już jestem wciągnięta. Jej sposób pisania jest bardzo podobny do Joan Didion, Eve Babbitt. Jeżeli lubicie, czy czytaliście, i wiem, że Just Kids było jakby znane tak dawno temu i wszyscy czytali Just Kids. Mnie to ominęło, nigdy nie umiałam jakby dostać tej książki, czy nie myślałam o niej. Teraz rozumiem, dlaczego był taki hype. Jakby jest bardzo dobra. To, jak on opisuje Nowy Jork kiedyś, jest bardzo takie... Od razu to widzę przed oczami. Bardzo takie obrazowe. I takie industrialne. I też jak Bob Dylan przyjechał do Nowego Jorku, jakby to są te czasy. Dzisiaj idziemy ogólnie na event. Jeżeli chodzi o H&M, dostałam zaproszenie i Erika i Julia też. Będzie to chyba trochę taka mini Coachella, bo ogólnie teraz jest Coachella się zaczęła. Gdybym usłyszała to parę lat temu, że no Sara, pójdziesz na event H&M w Los Angeles, zostaniesz zaproszona. I'm like living my dream. Ale mam też taki dystans do tego, że to jakby nie definiuje mojego szczęścia, czy jakby nie czerpię z tego, to mi nie daje jakby tyle satysfakcji. Wiadomo, że praca i rozwijanie się w tym, co robię, daje mi dużo satysfakcji i jest to część mojego szczęścia. Też myślę, że mam taki większy balans, że kiedyś to było główne źródło mojego szczęścia. I jak coś szło nie tak, to był koniec świata. Ten event dopiero jest w nocy. Ostatnio bardzo jestem zainteresowana i wkręcona, jeżeli chodzi o ubrania. Nie wiem, co się wydarzyło, ale wróciło. Zaczęłam też korzystać z Depop i kupować rzeczy na Depop. Kupiłam na przykład te spodnie. Marzyły mi się takie właśnie cargo pants, low rise, luźne, takie, że mogę chodzić latem i właśnie z białym t-shirtem albo z czarnym tank top, okulary i takie trochę japonki i trochę taki Brad Pitt w latach 90. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Jakby it's a vibe. I wczoraj wybrałyśmy się na pop-up Guy Maguas, taka marka hiszpańska. Teraz jest w Los Angeles
I poszłam z dziewczynami i we had so much fun. Jakby przymierzając różne rzeczy. Nagrałam cały film, jak zbierałam się na event, który pewnie już pojawił się, z makijażem, z fryzurą. Już przyzwyczaiłam się do makijażu, ponieważ w filmie mówiłam, że czuję się jak nie ja i czuję się trochę wyszykowana, że tak powiem, a teraz jakby bardzo mi się podoba, jak tak, nie wiem, posiedziałam przez godzinę. I idziemy na event H&M, Erika do mnie przyjeżdża, odbieramy Julię. And we're gonna have fun. Zastanawiam się, czy brać jakąś kurtkę, czy będzie mi zimno. Chyba nie. Już się robi zachód słońca. Trochę późno idziemy, bo zaczął się event o 18:30, a już jest po 19:00.
Dzień dobry, mamy niedzielę i mamy nowy projekt ogródkowy. Uwaga, będę wam robiła update'y. Byliśmy w takiej nursery, gdzie właśnie można kupić rośliny różne, sadzonki, nasiona i mamy taką drewnianą skrzynkę do sadzenia. Będziemy sadzić pomidory. Wzięliśmy 3 odmiany: Heirloom Tomato, Tomato Pink Delicious i Cherry Tomatoes. Like this. Następnie truskawki i bazylię. I zobaczymy, jak pójdzie. Czuję się całkiem jakby pewniejsza w tym, ponieważ wydaje mi się, że wiemy, co robimy i moja mama też zawsze miała ogród, nadal ma bazylię, miętę, jakby mieliśmy bardzo dużo warzyw. This is so exciting. Nie wiem się doczekać. Jest 9 rano. Tak wygląda skrzynka. Six feet tall. Opowiem Wam mniej więcej, co zrobiliśmy. Gdybyście byli zainteresowani, żeby też zrobić ogródek w domu, mieliśmy taką skrzynkę, zbudowaliśmy drewnianą i na spodzie zrobiliśmy parę dziurek, żeby woda, którą podlewamy, miała jakby odpływ, żeby ta skrzynka nie zgniła. Ona również nie leży na ziemi, tylko jest na podwyższeniu. Przykryliśmy wnętrze tej skrzynki folią, żeby właśnie zabezpieczyć przed tym, żeby nie gniła, nie pleśniała. Był to proces i uczyliśmy się. Mój tata też miał taką skrzynkę podaną, taki ogródek. Moja mama miała dosyć inny ogród, ale mamy jakieś doświadczenie, że tak powiem. Kupiliśmy 3 ziemie, jedną taką lepszą z jakimś nawozem, 2 zwykłe, ale też mają jakiś nawóz. Myśleliśmy, że będziemy potrzebować o wiele więcej tej ziemi, ale było idealnie. 3 worki wystarczyły i kochani, jak ja zobaczę pierwszego pomidora i go zjem z tego co wyhodujemy, to chyba, no nie wiem, co się stanie. Zostanę oświecona i przyziemiona jednocześnie. Śmieję się. W międzyczasie była niedziela i zadzwoniła cała moja rodzina na voice call i analizowaliśmy i pytałam się o rady mojej mamy, jeżeli chodzi o sadzenie. I właśnie ważne jest to, żeby woda odpływała i następnie położenie tej skrzynki. My mamy ją na północnym wschodzie, co nie jest za idealne. Najlepiej jest, jak jest na południu i na wschodzie. Minęło już trochę czasu i roślinki rosną i kwitną i się powiększają, więc tak wyglądają na dzień dzisiejszy i będę Was update'ować co vlog, co miesiąc lub co tydzień, w zależności kiedy się będą pojawiały vlogi i jak wyglądają. Tutaj tak wyglądało to po paru dniach. Jak widzicie, już urosły, już było widać jakieś kwiaty, to są właśnie te pomidory. Mamy też truskawki, bazylia też niesamowicie rośnie i planujemy też rozbudowywać się i budować kolejne skrzynki, ponieważ zależy mi bardzo, żeby mieć swój jarmuż. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was ciepło i ściskam. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w przyszłym filmie. Dzięki, pa pa.